dzisiaj z podsumowaniem czytelniczym półrocza i chciałabym wybrać najlepsze książki, które przeczytałam w tym półroczu. Jest ich 7. Jednej nie mam fizycznie, bo pożyczyłam ją, natomiast tutaj mam 6, które możecie zobaczyć. Już jedną nawet widzieliście, którą uważam za najlepszą. I nie wiem od czego zacząć, ale może zacznę od tej książki, której nie mam fizycznie. A tą książką jest Osobliwość Oktawii Sangi. Książka, która bardzo mi się spodobała i w ogóle to była moja pierwsza taka współpraca recenzencka, więc myślę, że też dlatego jakoś ta książka jest taką najlepszą tego półrocza. No ale nie przez to, że dostałam ją do recenzji, uważam ją za najlepszą, a przez to, jak wygląda ta książka. Jest to naprawdę cudownie napisany debiut literacki, debiut autorski Oktawii. Książka opowiada nam historię dziewczynki, chociaż w zasadzie nie do końca jest to historia tylko o Andrze, natomiast bardziej historia całej rodziny i wszystkich, którzy mają jakiś tam związek właśnie z Andrą. Trochę ta książka kojarzyła mi się z rodzinką Adamsów i myślę, że to jest trafne dosyć podsumowanie tej rodzinki jakże przedziwnej. Wszystko mi się tam zgrywało i czekam na pewno na kolejne części, bo ma być to trylogia. Kolejna książka, myślę, że będzie to książka, którą rozpoczęłam jakby ten rok. Jest to Jeździec bez głowy Thomasa Mayna Reeda. Jest to taki western trochę kryminalna zagadka, trochę tajemnica, trochę wydaje nam się, że jest to książka, która jest fantastyczna. Zupełnie nie ma nic wspólnego z filmem Jeździec bez głowy, w którym grał Johnny Depp i Jon Voight. To jest zupełnie inna historia. Natomiast też mamy tutaj tajemniczego jeźdźca bez głowy, który teoretycznie terroryzuje pustkowia Teksasu. Ale mamy też tutaj podwaliny tej historii podwaliną tej historii jest jakby historia miłosna pomiędzy bogatą dziewczyną a jeźdźcem mustangów dzikich. Tylko że no tak naprawdę ten jeździec jakby skrywa też pewną tajemnicę, o której dowiadujemy się w sumie na sam koniec. Uważam, bardzo długo nie mogłam się zebrać do tej książki, dość długo ją czytałam, natomiast uważam, że naprawdę warto było ją doczytać, przeczytać, zapoznać się z nią i od teraz będę na pewno ją polecać wszystkim, bo jest naprawdę świetnie napisana. I pomimo tego, że no, napisana ta książka była dawno i Thomas Mayne Reed żył od 1818 do 1883 roku, to ta książka wcale się nie zestarzała. Mamy taki klimat takiego dzikiego zachodu, jest to tu świetnie odwzorowane i na pewno będę ją polecać, bo warto. Kolejna książka, która mnie zachwyciła, jest to książka Człowiek o 24 twarzach, czyli Billy Milligan, najcięższy przypadek rozszczepienia osobowości. Ja tą książkę połknęłam od razu, nie mogłam się od niej oderwać, a wszystko za sprawą Damera i tego, że przeczytałam jego książkę w zeszłym roku. No i jakoś tak, w sensie nie jego, a o nim książkę. I jakoś tak ten wątek takich seryjnych morderców trochę mnie
przekonał. Natomiast nie do końca tutaj Billy Milligan jest takim seryjnym mordercą. Natomiast mamy tutaj bardziej opisaną historię tego, jak ważne, pomiędzy słowami oczywiście, jak ważne jest zdrowie psychiczne, bo Milligan po prostu rozpadł się na 24 osoby, z czego niektóre były jakby w centralnej części i sterowały nim, a niektóre były odsyłane w niepamięć i nie zawsze o nich Billy pamiętał. Z tego, co też czytałam później, bo ta historia kończy się, nie kończy się happy endem i jego życie też nie kończy się happy endem, bo jak doczytałam, to właśnie Billy Milligan zmarł na raka, więc też nie nacieszył się trochę taką wolnością, bo on wiele lat naprawdę cierpiał z tego powodu i leczył się i nie mógł się wyleczyć, i jak już trochę się podleczył, no to te wszystkie sądy sprawiały, że powracał do punktu wyjścia, albo też jeszcze gorzej się z nim działo. Także to też jest bardzo ważna książka i też będę ją polecać. Kolejna to wydaje mi się, że to była książka Małgorzaty Mikos, Wróć do mnie. Książka wojenna, okołowojenna, i mamy tutaj Busk. Mamy Lwów i Busk, dobrze pamiętałam, tylko nie wiedziałam, czy to Busk gdański, ale gdzie? Busk, Busk, miejscowość niedaleko granicy z Ukrainą. No i historia dzieje się w Busku, w Warszawie, gdzieś w Niemczech. Dzieje się też właśnie we Lwowie, w Gdańsku, w Poznaniu, i mamy tutaj trójkę przyjaciół, którzy jakby odnajdują tajemniczy list od babci i jednego z bohaterów. I odnajdują kobietę, która może im powiedzieć coś na ten temat. No i jadą właśnie do Lwowa, gdzie spotykają się właśnie z Heleną, z kobietą, która znała ich historię. No i przenosimy się wraz z Heleną, Beatą, Adamem i Szymonem do czasów wojny na tereny Lwowa. Jest to II wojna światowa. No i mamy tutaj historię właśnie bohaterów i jak to wszystko się potoczyło i co przeżywali ludzie właśnie w tamtych czasach. Jest to bardzo mocna książka, natomiast napisana jest w bardzo przystępny sposób i dlatego czyta się ją bardzo szybko i przyjemnie, pomimo tego, że temat tej książki jest naprawdę przytłaczający, więc też będę polecać, bo jest to jedna właśnie z takich lepszych książek, którą udało mi się przeczytać w te pierwsze 6 miesięcy. Kolejna książka, jest to książka, drugi jakby tom przygód, ale nie czytałam pierwszego i nie mogę się zabrać jakoś, żeby teraz go przeczytać, chociaż liczę, że kiedyś uda, bo już go wpisywałam nawet na TBR, ale nic z tego nie wyszło, a jest to Okno na podwórze, Mikita Franco. Książka, która była dla mnie takim odkryciem swego rodzaju, bo ja ogólnie po rosyjsku czytam bardzo wolno, a tutaj do tej książki przysiadłam i w 2 dni przeczytałam. Nie mogłam się oderwać. Mamy tutaj właśnie Mikiego, który wraz z 2 ojcami przeprowadza się z Rosji do Vancouver, do Kanady, by tam odnaleźć szczęśliwsze życie. Natomiast okazuje się, że to życie wcale takim szczęśliwszym nie jest i nie do końca im się powodzi w tej Kanadzie. Wszyscy są sfrustrowani, tęsknią za poprzednim życiem trochę też mają problemy finansowe. Też jest problem z młodszym synem, którego adoptowali też, ponieważ miał wypadek i muszą się nim zająć, brak pieniędzy. No i to wszystko się tak nawarstwia w tej książce. Miki też spotyka się z wieloma problemami i wszystko rozpoczyna się u Mikiego, te problemy wraz ze ślubem Saszy i Lwa.
I właśnie na tym ślubie wydarza się pewien wypadek, przestępstwo w zasadzie, bo Miki zostaje zgwałcony przez dorosłego mężczyznę i no właśnie tak ta historia jest napisana. Mamy tutaj w zasadzie wszystkich bohaterów i wszyscy bohaterowie przeżywają, i jeszcze raz, wszyscy bohaterowie są bardzo dobrze opisani i my przeżywamy wraz z nimi wszystkie ich rozterki. Chociaż Miki jest naszym głównym tutaj bohaterem. Także tak. Nie wiem, czy coś jeszcze mogę o tym powiedzieć. Na pewno jest to ciężka książka ze względu na to, że mamy tutaj akcję, która dzieje się w Rosji i mamy tutaj właśnie małżeństwo LGBT i właśnie pokazane jest, że Rosja, pomimo tego, że no takie rzeczy są tam zakazane, i tam występują właśnie takie pary. A więc mamy tutaj świetną książkę i naprawdę do tej pory ją rozpamiętuję i do tej pory boję się trochę wrócić do pierwszej części. Na szczęście pierwsza część została przetłumaczona na polski. Żałuję, że druga nie została przetłumaczona, bo myślę, że byłaby to świetna książka. Kolejna książka, która jest ze mną od zeszłorocznych targów, a mianowicie jest to Almond von Pjongson. Nie wiem, czy dobrze czytam. I ta książka, tej książki się bałam, bo jest to książka o innej kulturze. Mamy tutaj Koreę i dość ciężki temat, bo mamy chłopca, który nie odczuwa i nie ma żadnych emocji. No i na jego drodze staje jakby chłopiec, który czuje jakby za dużo i te wszystkie emocje się tak w nim kumulują, natłaczają i wybuchają. Więc no pomimo tego tak skrajnie dwóch różnych osób chłopcy się przyjaźnią i jest to dosyć ciężka, wybuchowa przyjaźń, ale w sumie obojgu tym chłopcom bardzo pomaga. Nie wiem, co mogę powiedzieć o tej książce, ale powiem jedynie, że jeżeli choć trochę interesują Was takie tematy, to polecam bardzo przeczytać, jeżeli jeszcze nie czytaliście, bo Almond jest naprawdę cudowną książką i nie dziwię się, że swego czasu była aż tak popularna wszędzie w mediach. No i dla mnie totalne zaskoczenie, bo to już ostatnia będzie książka, ale dla mnie jest to totalne zaskoczenie, ponieważ nie spodziewałam się, że ta książka mi się tak spodoba. Mówię o Dune'ie. Ja się bałam, bo kojarzyła mi się ona trochę, że będzie podobna do Władcy Pierścieni. A Władca Pierścieni to jest książka, która to kompletnie do mnie nie przemawia. Próbowałam ją zaczynać wiele razy ją pozostawiałam i ciężko mi ją na pewno przeczytać. Miałam gdzieś w komentarzach tutaj polecenie, żeby zacząć od z audiobookiem, więc tak też zrobię. Natomiast Duna. Science fiction o rodzie Atrydów. Mamy tu też Harkonnenów. To są dwa jakby zwaśnione rody. I mamy tutaj lud rdzennych mieszkańców. Duny jest w opisie. Ja zapomniałam, jak oni się nazywali. Ale oni mają jakąś nazwę. I teraz nie wiem. A nie chcę też milczeć i szukać, więc trochę tak będę przeglądać. Może mi się... I znalazłam. I jest tutaj też lud Fremenów, którzy są rdzennymi mieszkańcami Arrakis, gdzie wydobywana jest przyprawa. Trochę jak taki narkotyk ta przyprawa jest i jestem ciekawa, jak te losy dalej się potoczą, czyli w tych kolejnych częściach, bo jest ich 6.
i planuję przeczytać. Na pewno. Teraz też planuję obejrzeć film, bo jak zaczynałam film, to nie umiałam pojąć dlaczego, co, gdzie, jak. I w sumie książka też jest tak poprowadzona, że mniej więcej tam do 300 której strony, 200 której strony nie potrafiłam zrozumieć, o co chodzi w fabule. Natomiast na szczęście udało mi się w to wciągnąć. Żałowałabym, gdybym to zostawiła, bo opis tutaj wszystkiego jest świetny, świetnie jest poprowadzona akcja. Nie dziwię się, że tyle lat ta książka jest już takim klasykiem science fiction i nie dziwię się właśnie, że ta książka jest do tej pory popularna, bo jest naprawdę nieziemsko dobra. Trzeba mieć naprawdę wysoką wyobraźnię, żeby coś takiego wymyślić, ale też trzeba mieć talent, żeby to poprowadzić właśnie tak dobrze, jak poprowadził to Frank Herbert. I naprawdę będę polecać, chociaż nie jest to cieniutka książka, bo moje wydanie ma 721 stron plus dodatki, w których możemy się dowiedzieć trochę więcej o samej Dunie i o tej planecie, o bohaterach, o ich słownictwie, więc naprawdę fajne wszystko jest i cieszę się, że kiedyś ją dorwałam za jakieś 20 zł, kupiłam i w końcu ją przeczytałam. Także idę do przodu z przeczytaniem wszystkich książek, które mam na półkach nieprzeczytane, chociaż powoli też nowe mi się pojawiają. No ale mam nadzieję, że drugie półrocze będzie obfite w książki, które już mam na półkach i książki te będą mi się podobać bardziej. I będą takim topem właśnie tego roku. Także dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że takie podsumowanie Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Kolejne będzie już podsumowanie 2 miesięcy czytelniczych, bo w zeszłym miesiącu nie nagrałam takiego podsumowania. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!